Kościół świętego Mateusza w Starogardzie Gdańskim został wzniesiony w XIV wieku w stylu gotyckim. Na ścianie szczytowej prezbiterium umieszczono dwa koguty. Są symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością i według średniowiecznych wierzeń miały chronić przed pożarem. Pierwszy etap budowy to lata 1305-1309, kiedy wzniesiono świątynię wielkości prezbiterium. Krzyżacy rozbudowali kościół, dodając 3 nawy. Kościół jest pozbawiony wieży. Na szczycie południowej kruchty umieszczono w 1999 roku replikę średniowiecznej rzeźby tzw. Chrystusa Starogardzkiego. Oryginał datowany jest na 1320 rok. Na południowej ścianie znajduje się XIX-wieczne kamienne epitafium Fabiana Legendorfa Mgowskiego, starosty starogardzkiego i wojewody pomorskiego, zmarłego w 1483 roku. Niegdyś w zakończeniu prawej nawy znajdowała się wieża, ale ją rozebrano w 1767 roku. W 1650 roku dobudowano kaplicę Przemienienia Pańskiego, a w 1658 kaplicę Świętej Barbary. Na przełomie XIX i XX wieku dobudowano neogotycką kruchtę. Kościół zdobią schodkowe szczyty z ażurowymi prześwitami. Do kościoła wchodzę przez kruchtę zachodnią. Znajduje się tu figura świętego Jana Nepomucena, dzieło ludowego artysty z Kociewia. Po drugiej stronie tablica upamiętnia księdza prałata Henryka Schumana, którego okupant zamordował 2 października 1939 roku. Starogardzka Fara, jako jedna z nielicznych świątyń na Pomorzu, otrzymała układ bazylikowy. We wnętrzu dominują 8-boczne ceglane filary. Strop nawy głównej jest drewniany. Na łuku tęczowym znajduje się wielki fresk Sąd Ostateczny, odkryty w 1957 roku. Na tronie zasiada Chrystus, u jego stóp Michał Archanioł. Po prawicy klęczą Maryja ze świętą Katarzyną i Barbarą, po lewicy święty Jan Chrzciciel oraz święci Piotr i Paweł. Ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Wykonany jest w drewnie, polichromowany i złocony. Dwukondygnacyjną nastawę wypełnia obraz z około 1740 roku, przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie. Niszę ze złoconą figurą Madonny z Dzieciątkiem z XVI wieku przykrywa obraz świętego Mateusza. Snycerka ołtarza to girlandy, figury aniołów i biblijnych proroków. W rzeźbionych owalach ujętych kolumnami znajdują się obrazy zwiastowania oraz adoracji Dzieciątka. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się renesansowy nagrobek Jerzego Niemojewskiego, herburora z Lubieńca, starosty starogardzkiego zmarłego w 1615 roku. Współczesnym dziełem rzeźbiarskim jest Chrzcielnica, wykonana w sztucznym piaskowcu według projektu Ignacego Zelka. Rokokowa ambona umieszczona u zbiegu prezbiterium i nawy głównej została ufundowana przed rokiem 1780 przez Józefa Gromczewskiego. Ambonę dekoruje wysmukły baldachim zwieńczony postacią aniołka siedzącego pośród obłoków. Do lewej północnej nawy przylega kaplica świętej Barbary. W nawach zachowały się gotyckie sklepienia gwiaździste wsparte na dekoracyjnych służkach. W kaplicy świętej Barbary znajduje się rokokowy ołtarz dekorowany kolumnami i figurami aniołów, a w nim obraz świętej Barbary. Na pierwszym lewym filarze od wejścia znajduje się ołtarz z obrazem świętego Jana Nepomucena pędzla Rednera.
powyżej święty Ignacy Loyola. Na drugim filarze okazały ołtarz Krzyża Świętego z drugiej połowy XVIII wieku. W ołtarzu rzeźbiarska scena opłakiwania Jezusa przez Maryję i świętego Jana. Ołtarz wieńczy promienista gloria z monogramem maryjnym. Ścianę lewej nawy zamyka ołtarz świętego Franciszka. Parawanowy obraz Stygmatyzacja świętego Franciszka nakryty jest stałym obrazem świętego Józefa z dzieciątkiem. W zwieńczeniu obraz serca Pana Jezusa między gotyckimi figurami dwóch biskupów. W kaplicy Przemienienia Pańskiego, przylegającej do prawej nawy, znajduje się współczesny ołtarz nawiązujący stylem do wystroju kościoła. W centralnej części obraz Przemienienie Pana Jezusa. Wyżej malowidło ze świętym Andrzejem Bobolą. Na pierwszym prawym filarze ołtarz świętego Jakuba z trzeciej ćwierci XVIII wieku z cenną gotycką figurą świętego. Ołtarz zwieńczony jest rzeźbą Michała Archanioła pokonującego szatana. Na drugim prawym filarze jednokondygnacyjny ołtarz świętego Walentego z jego wizerunkiem. W zwieńczeniu malowidło świętego Mikołaja w efektownej oprawie. Prawą nawę zamyka rokokowy ołtarz Najświętszej Maryi Panny ufundowany przez kasztelana chełmińskiego Józefa Grąbczewskiego w połowie XVIII wieku. Po środku współczesny obraz Matki Boskiej Łaskawej adorowanej przez świętego Floriana i świętego Rocha. Cennym zabytkiem jest feretron z 1752 roku ze sceną koronacji Najświętszej Marii Panny w awersie. W rewersie Przemienienie Pańskie. Malowidła pokryte są srebrzoną blachą mosiężną. Organy zostały zbudowane na przełomie 1873 i 1874 roku przez organmistrza Augusta Terleckiego z Elbląga. Z tego okresu pochodzi również neogotycki prospekt. 4 konfesjonały datowane są na połowę XVIII wieku i posiadają wystrój rokokowy. W południowej kruchcie granitowe epitafium upamiętnia około 200 mieszkańców Starogardu, ofiar II wojny światowej. Dzwonnicę zbudowano w 1996 roku. O godzinie 12 dzwony zadzwoniły na Anioł Pański.